Korzystając z okazji wyjazdu do Nowego Jorku, przez najbliższe kilka filmów będę opowiadał o tym mieście. Niby wszystko w jednym kraju, jednak jest to podróż z zachodniego na wschodnie wybrzeże, co wiąże się z około 5-godzinnym lotem. Hotel znajduje się praktycznie w samym sercu Manhattanu, zaraz przy Times Square. Dodatkowo z okna widać Empire State Building, na który udało mi się wjechać w ramach tego wyjazdu. W trakcie zwiedzania wykorzystałem nowy gadżet w postaci takiego sprytnego uchwytu do kamery. Dzięki temu mogłem nagrywać praktycznie cały czas po prostu chodząc. Takie wykorzystanie urządzenia miało też swoje minusy, więc nie wiem, czy przy innych wyjazdach też będę cały czas z niego korzystał, czy tylko sporadycznie. Interesującym elementem krajobrazu Nowego Jorku są wszechobecne rusztowania. Jest to spowodowane wymogami prawnymi, które nakładają na właścicieli budynków o wysokości ponad 5 lub 6 pięter. Amerykanie mają dosyć dziwny system numeracji, inspekcję fasady budynku raz na 5 lat. W przypadku, gdy budynek jej nie przejdzie, wymagane jest ustawienie tego typu ochronnego rusztowania do momentu naprawy z fasady. Problem jednak jest w tym, że nie ma już prawa mówiącego, w jakim czasie fasada ma zostać naprawiona. Korzystając z bliskości, na początku przeszliśmy się po Times Square. Tak naprawdę jest to miejsce pełne turystów i osób chcących na turystach zarobić. Jest tutaj też kilka ciekawych sklepów i restauracji i to w sumie tyle. A tutaj całoroczny sklep z dekoracjami świątecznymi. Od razu przypomniał mi się film sprzed kilku lat, Last Christmas. Na wprost widać jeszcze budynek o nazwie One Times Square, na szczycie którego co roku opuszczana jest kula w trakcie imprezy noworocznej. Akurat plany tego dnia były inne, więc już pod sam budynek się nie podchodziliśmy. Niemalże kultową czekoladą w USA jest marka Hershey. Nie mogło więc zabraknąć okazji na odwiedzenie tego miejsca rozkoszy dla podniebienia i płaczu dla portfela. Hershey ma wiele marek słodyczy, a dodatkowo można było w tym sklepie dostać różne specjalne wersje ze względu na lokalizację. Znajduje się tutaj też mała kawiarnia, gdzie można kupić smora lub szejka.
Dodam jeszcze, w ramach ciekawostek, że Hershey ma swoją siedzibę w mieście o tej samej nazwie w Pensylwanii. Jeśli będzie okazja i zainteresowanie, na pewno nagram film z tej miejscowości w przyszłości. Tutaj mamy budynek Radio City Music Hall. Miejsce, gdzie odbywały się takie gale jak rozdanie nagród Emmy, Grammy czy Tony. I dochodzimy do podnóża kolejnego znanego wieżowca, jakim jest 30 Rockefeller Plaza, stanowiący główny punkt kompleksu o nazwie Rockefeller Center. Jest to kolejny wieżowiec, na szczyt którego w późniejszych dniach wjadę. Natomiast na placu przed budynkiem był rozłożony tor wrotkarski. W okresie świątecznym stoi tutaj choinka. I tak dochodzimy do 5. Alei na skraju Central Parku, gdzie znajduje się Hotel Plaza i chyba najbardziej rozpoznawalny sklep Apple. Warto dodać, że sklep znajduje się w 100% pod ziemią. Tego dnia tylko zahaczyliśmy o Central Park, ale mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie czekają na klientów dorożkarze. Voilà. La personne avec qui je
Kolejny popularny element krajobrazu Nowego Jorku – wszechobecne budowy bądź przygotowania do budów. A tutaj, obok teatru, w którym wystawiany jest musical Hamilton, kościół scjentologiczny. My night just started, about 6 more minutes to go to.
Pierwszy dzień zwiedzania Nowego Jorku zakończyliśmy wizytą na Grand Central Station. Tak naprawdę w głównej hali tylko jeden cytat ciśnie się na usta. Mają rozmach, skurwysyny.